when it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z encyklopedii kryptowalut. Jeżeli śledzicie mojego Discorda lub Facebooka, to wiecie, że w zeszły weekend byłem w Berlinie. Oprócz tego, że troszkę sobie pozwiedzałem to miasto, to byłem też na meetupie projektu SiaCoin'a, gdzie przybył tam m.in. prezes tego projektu, czyli David Dworik, oraz jeden z programistów Chris. Nie chcę teraz nazwiska przekręcić, więc może zostajemy przy imieniu. No i mieliśmy tam okazję w bezpośrednim kontakcie porozmawiać z tymi właśnie osobami, zadać jakieś niewygodne pytania. Tych niewygodnych pytań padło naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o w ogóle cały ten meetup, to trwało około 3 godzin. Najpierw około godziny jakby można było chodzić między ludźmi, rozmawiać, czym kto się zajmuje, po co tu w ogóle tak naprawdę przyjechał, skąd i tak dalej. A uwierzcie, że ludzie przyjechali z całego świata, bo były osoby z Malezji, ze Stanów, ze Szwajcarii, z Hiszpanii, ktoś był z Indii, osoby były. Także naprawdę ludzie z całego świata i fajnie, że jakby tutaj kultura technologii blockchain i w ogóle kryptowalut, no i w szczególności jeżeli chodzi o ten projekt, jest tak zdecentralizowana, można powiedzieć, że jest z całego świata. Ja porozmawiałem tam właśnie również z Davidem Dworikiem, czyli CEO tego projektu. Pokazałem mu część filmów, które oczywiście gdzieś tam nagrywam na kanale o SiaCoin'a. Mówi, że jeden z nich czy dwa gdzieś tam widział. Także bardzo się z tego cieszę, że jakby próbuję gdzieś tam ten projekt w Polsce rozpowszechnić, może powiedzieć ludziom, na czym on polega i dlaczego uważam go za taki fajny projekt. I z kim tam jeszcze rozmawiałem? Rozmawiałem tam również z CEO projektu Goobox, czy GoBox. Może widzieliście filmik u mnie na kanale. Jest to taka platforma, która udostępnia Wam możliwość przechowywania plików w chmurze na bazie właśnie backendu, na bazie jakby rozwiązania opartego o SiaCoin'a projekt. Czyli oni jakby korzystają z API SiaCoin'a bezpośrednio, no i udostępniają Wam możliwość przechowywania plików do 4 terabajtów, z tego co pamiętam, za darmo. No i powyżej tej ilości trzeba normalnie za to płacić, natomiast i tak się płaci zdecydowanie mniej niż w jakichś Dropboxach czy innego typu tego rozwiązaniach. Dużo informacji jakieś z wewnątrz się udało uzyskać, między innymi o tym projekcie GoBox. Wydaje mi się, że mogę to powiedzieć, bo jakby twórca tego projektu, CEO tego projektu nie powiedział mi w rozmowie, że nie mógłbym tym się jakby podzielić z Wami tą informacją, a widział, bo rozmawialiśmy właśnie, że stworzyłem o tym filmik i on mówi, o to Ty, super i tak dalej, fajnie, dzięki bardzo, że promujesz ten nasz produkt. GoBox zmienia nazwę za niedługo na jakąś inną, bardziej, jak to powiedział, profesjonalną dla firm enterprise, ponieważ w jakiejś tam ankiecie wyszło im, że ludziom się nie podoba za bardzo ta nazwa. Duże firmy jakby nie chciałyby współpracować przez samą nazwę tak naprawdę z taką firmą, ponieważ kojarzymy się za bardzo po pierwsze z Dropboxem, po drugie z Googlem. No i stwierdzili, że po prostu będą zmieniali nazwę tego projektu i w najbliższych tygodniach ta nazwa się zmieni. Jeszcze nie wiem na jaką, bo nie chciał mi tego powiedzieć za bardzo, chociaż już mają coś podobno wybranego. Oprócz tego mówił na przykład, że dostali ileś tam dofinansowania na jakby dalszą część tego projektu. Zaczynali też fajne takie historie właśnie, można się dowiedzieć, że zaczynali w dwójkę pisać ten projekt GoBox. Teraz jest już 8 ludzi, których trzeba normalnie opłacić i oni jakby tworzą ten projekt, także widać, że fajnie się to rozrasta. Jeżeli chodzi o projekt SiaCoin, to zaraz gdzieś tutaj poleci jakiś filmik z jakby otwarcia tego projektu, gdzie David Dworik powiedział ogólnie dla osób, które może nie były jakby do końca zaznajomione z tym projektem, czym ten projekt jest tak ogólnie. Film trwa 4 minuty, więc po prostu jeżeli kogoś nie interesuje i jakby nie rozumie angielskiego, bo nie będę tego raczej tłumaczył, no to niech sobie przewinie powiedzmy te 4 minutki, czy tam 3 minuty, ile ten film trwa i jakby kontynuuje dalej oglądanie tego filmu. And so, instead of, in the future, instead of storing your photos, your personal photos backed up on, say, iCloud or on Google, where they're potentially scanning the photos, doing machine learning, invading privacy, it's on this encrypted, secure, decentralized network where nobody has control over your data except for you. And we think that this is a much stronger, much more liberating, much more wholesome way to interact with technology. So really, I'd also say at our core, we love technology, but not technology that takes away our freedoms. And so that's what SiaCoin'a is
deep down, it's a freedom technology, and it's something that we've taken extremely seriously from day one. And a lot of times this has hurt us relative to our competitors because it's much easier, if you're willing to use a little bit of centralization as a crutch, you can get certain features out much faster. You can make a nicer product with less money. But what we've seen, and I think this is just like universally true, once you've put a little bit of centralization in your product, you can never crawl it back. This is like Ethereum is fighting this right now with Infura. Ethereum's really trying to recover a lot of the decentralization that they've lost through some of their scaling techniques. That's something that SiaCoin'a's never had to deal with. Through and through, everything we do is decentralized. So then to talk more about like what SiaCoin'a is today, is a functional data platform. It's similar to AWS, so we have an API. And then on top of that API, developers can build applications. The flagship application right now is called Sia UI. It is somewhat similar to a Dropbox. So it's a graphical client. It allows you to put data into the client. Then as of earlier this year, we have a feature where you can back up your data, take a snapshot of it, and using just your wallet seed, you can at any point in the future, while your contracts are active, recover that snapshot. So if something happens, you lose your computer, it gets stolen, your data is gone, you can get a new computer, put in your wallet seed, and it will figure out where your snapshot is and bring all of your data back, which we think is very powerful. I think this is the first time in history that you could do something like this without having to trust someone else to keep your data safe for you. So you can keep a remote, disaster recovery backup in the cloud without anyone having control over it, without anyone being able to exclude you from that data. Looking forward, where we really see SiaCoin'a going is taking this backup a step further, going to enterprises, going to one of the things that we think SiaCoin'a will eventually supersede is YouTube, Netflix, Spotify, so all this content streaming. And I think the pressure, especially in the past year, it's been getting bad on YouTube, is really strong. Content artists, content creators are constantly fighting YouTube's algorithms, constantly fighting demonetization, constantly fighting obscure random rules that YouTube puts in place. Usually the source of these rules is some advertiser, right? Like Keurig Coffee is like, oh, we're not going to give you money anymore unless you block this content creator. And so content creators are like battling this. And so we see SiaCoin'a and related technologies powering a future where content creators can get paid. They don't have to worry about what advertisers think. They don't have to worry about Google's particular agenda. And it's something that we're actively working towards as a company. So I think that is like the 20,000 foot view, what we're doing, who we are, why we exist. Okej, no to słyszeliście właśnie Davida, jak powiedział, tak jak to zakończył ten jakby swoją opowieść w takiej big scale, bardzo w dużym formacie, na czym polega ten projekt i dlaczego on w ogóle powstał i w czym jest lepszy i od takich standardowych rozwiązań właśnie jak Dropbox czy Amazon. No i następnie po tej jego wypowiedzi nastała prawie 2-godzinna sesja Q&A, gdzie ludzie zadawali przeróżne pytania powiązane właśnie z projektem, z tokenami, z poszczególnymi funkcjonalnościami, z przyszłością tego projektu itd. Więc może ja kilka takich pytań przytoczę, bo są to też pytania, które ja chciałem zadać Davidowi w jakimś takim prywatnym wywiadzie dla mojego kanału, natomiast zapytałem się go o to po tej całej konferencji, powiedział, że przepraszam bardzo, ale muszą lecieć, bo idą jeszcze dziś na kolejny meetup i nie dadzą rady czasowo po prostu tego ogarnąć, bo już się pakowali dosłownie i wychodzili. No i pytanie między innymi chodziło o to, dlaczego jest tak dużo tokenów. No i odpowiedzią na to, dlaczego jest tak dużo tokenów, było to, że można powiedzieć z czysto marketingowego zabiegu nie chcieli żeby górnicy, którzy wynajmują swoje miejsce dla innych osób, nie chcieli, żeby oni dostawali nagrodę w wysokości na przykład 0,0008 SiaCoin'a za powiedzmy tam miesiąc przelowania, miesiąc udostępniania dysku
powiedzmy tam 2 terabajtów. Chcieli po prostu, żeby taki host dostał, nie wiem, na przykład 1000 SiaCoinów, żeby to brzmiało lepiej, żeby jakby łatwiej się to dało później wypowiedzieć te liczby niż jakieś tam 7000 SiaCoina za 1 terabajt danych. No to by było ciężkie i trochę taki chwyt marketingowy, jak to powiedział pan David, jeżeli chodzi o ilość coinów. Następna sprawa była też o ostatnie fundusze, które dostali. Tam dostali ponad $3 miliony od takiej firmy dużej. I pytanie było, na co te pieniądze jakby poszły. Po pierwsze poszły właśnie na rozpoczęcie w końcu większego marketingu tego projektu. Bo tak jak on powiedział, przez 4 ponad lata pracowali nad tym projektem, rozwijali go, rozwijali produkt i w końcu w tym roku, po ostatnim update'cie 1.4.1 powiedzieli, że ten produkt jest gotowy do wykorzystania już i można zacząć reklamować go większym firmom, w ogóle jakby poszerzyć marketing tego projektu na cały świat i dlatego na przykład te spotkanie w Berlinie. Tutaj właśnie nie bez powodu jestem na tej stronce na Twitterze, bo to są kolejne jakby zaplanowane na najbliższy miesiąc takie spotkania, meetupy, oni w ogóle na konferencjach będą i tak dalej. Jak widać na razie większość w Stanach Zjednoczonych i w Tel Awiwie, czyli w Izraelu, jeżeli się nie mylę, tak? Na najbliższy miesiąc mają takie plany. Oczywiście to nie jest powiedziane, że to tylko tyle. I tutaj właśnie weekend przed tym byli również w Berlinie, tam gdzie ja byłem, tak jak powiedziałem. Więc to jest też po części odpowiedź na to pytanie, na co te pieniądze poszły. Poza tym idą też oni chcą stworzyć swój jeszcze jeden projekt, który też będzie takim trochę goboxem. Trzecia sprawa to oczywiście zatrudnili nowych programistów i właśnie faceta od marketingu, czyli to jest część tych pieniędzy. No plus czwarta sprawa, ogólne jakby zarządzanie firmą, bo na to też jakby potrzebne są dość spore pieniądze. To jest takie drugie pytanie, które najbardziej ciekawiło ludzi. Kolejne sprawy to było takie poszczególne już funkcjonalności, takie poszczególne rozwiązania, więc może Was tutaj nie będę zanudzał tymi pytaniami. Chodziło o to, dlaczego trzeba co 6 miesięcy odnawiać kontrakt z hostem, dlaczego to nie może być na zawsze i tak dalej. No bardzo, bardzo dużo takich specyficznych pytań, na przykład o redundancję danych. Dlaczego to jest akurat 30 osób, które muszą przechowywać cząstki plików udostępnionych gdzieś tam w sieci, a czemu nie na przykład 50, a czemu nie 10, a czy to jest na pewno bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę dużo takich niewygodnych pytań, jeżeli chodzi o ten projekt. I z każdego pytania fajnie David się wywiązał jakoś i odpowiedział. Było też pytanie o finansowanie i czemu SiaCoin ma taką cenę, jaką ma. No i tak jak już tu kiedyś powtarzałem, im jakby niestety dla osób, które oczywiście holdują SiaCoin'a, nie zależy do końca na wzroście jego ceny. Sami twórcy posiadają 85% takiego innego tokena, nie SiaCoin'a, tylko to się nazywa SiaFund. O tym na pewno słyszeliście w jednym z moich filmów. SiaFundy to są tak naprawdę, powiedzmy, takie akcje tej firmy. I ci twórcy właśnie posiadają 85% tych SiaFundów. 15% zostało kiedyś sprzedane ludziom po to, aby dofinansować projekt, ponieważ kiedyś mieli problemy finansowe, no i sprzedali te SiaFundy po to, żeby jakby projekt mógł dalej istnieć i rozwijać się. W każdym kontrakcie zawieranym między osobą chcącym gdzieś tam pliki wrzucić, a hostem, w każdym takim kontrakcie jest brany malutki procencik, SiaCoinów, który po przeliczeniu jakby tam na dolary jest rozdysponowywany między posiadaczy tych SiaFundów. Czyli im tak naprawdę zależy na tym, aby po pierwsze ten produkt działał, po drugie, żeby jak najwięcej osób z tego korzystało, no i po trzecie, żeby dochodziło do jak największej ilości tych kontraktów, ponieważ oni będą z tych kontraktów dostawali jakiś tam malutki procencik zysku. Im nie zależy tak naprawdę na posiadaniu SiaCoinów i wysokiej ceny tego tokena, no bo tak jak powiedziałem, oni nie zarabiają tak jak dużo projektów, które posiadają na przykład 50% coinów na swoim portfelu i robią pompki sztuczne po to, żeby na przykład cena tego coina się wzbogaciła, oni go dumpują, gdzieś tam sprzedają swoje udziały, no i jest takie, wiecie, kółeczko pump and dumpów i tak dalej, nie? Także im jakby nie zależy na wzroście samej ceny SiaCoin'a, na pewno to przyjdzie z czasem, jeżeli właśnie użyteczność będzie i jeżeli większa ilość osób będzie korzystała z tego projektu, to jakby cena sama przyjdzie, natomiast w tym momencie nie zależy im jakby na cenie i nigdy im nie zależało na cenie tego coina, więc to może niektórych z Was zasmucić,
ale tak niestety jest. I to jest szczera odpowiedź przynajmniej i za to szanuję, że nie próbowali tutaj czarować, i mówić o jakichś ściemach, tylko że powiedzieli tak jak jest. Tutaj jeszcze na Twitterze akurat widać fotkę z tego meetupu. To nie są wszystkie osoby, tutaj jest 20 osób, jeszcze ileś tych osób gdzieś tam po bokach nie chciało być czasem na zdjęciu, gdzieś tam poszedł ktoś do ubikacji i tak dalej. Ogólnie bardzo spoko, jakieś tam piwko można było wypić, zjeść sobie i tak dalej, także fajnie. Tak jak mówiłem, tu chłopak z Malezji, z Indii osoby, no ja tu z Polski, tak, osoby gdzieś tam z Zulichu, nie z Zulichu, David Worik, właśnie tak jak mówiłem, tu jest prezes Guboxa, jeszcze tu jest, nie pamiętam, który z tych panów jest też prezesem takiego innego projektu, chyba Fajsher on się nazywa, który jest też jakby oparty na projekcie Sia, także naprawdę dzieje się w końcu w tym projekcie sporo i mam nadzieję, że to się rozwinie w tym roku bardzo prężnie i w końcu jakieś duże firmy zaczną z tego korzystać, bo w końcu ten projekt jest do tego przygotowany. Także ja bardzo się cieszę, że naprawdę byłem na tym meetupie. Sporo informacji z wewnątrz, tak jak wam powiedziałem. Dużo się na pewno na takich meetupach idzie dowiedzieć. No, oczywiście znając angielski, bo bez znajomości angielskiego nie podszedłem do żadnej z tych osób i do żadnej z tych osób bym nie zagadał i się nie popytał, kim jest, czym się zajmuje, jakie są plany itd., itd. Także koniec końców uczcie się angielskiego, żebyście mogli właśnie rozwijać tutaj swoją wiedzę, dostawać nową dawkę informacji z pierwszej ręki i żebyście nie musieli słuchać takiej jak ja, tylko żebyście mogli sami się spytać te osoby face to face i nie musieli wierzyć trzeciej osobie, jaką jestem ja, czy to, co wam dzisiaj powiedziałem, jest prawdą. Także tyle w dzisiejszym filmie. Widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!